Dzisiaj lecimy do Peru. No dobra, może mi troszeczkę poniosło, może nie do samego Peru, a na wykład na temat wyprawy akwarystycznej właśnie w ten rejon zorganizowanej przez Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów. Zapraszam. Cześć wszystkim, nazywam się Tomek. Chciałem Wam przedstawić lekcję z naszej wyprawy w Peru w 2017 roku. Powiedzieć mniej więcej, jak to tam wyglądało, co żeśmy złapali. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zdjęcie, które teraz przedstawia już samą rzekę Rio Tałają, ale nie od tego chcę zacząć. Zacznijmy może od Iquitos. To ciekawe miasto ze względu na to, że nie prowadzi tam żadna droga lądowa. Można tam się dostać tylko samolotem lub łodzią. Pierwsze wrażenia nasze, jakie tam żeśmy mieli z tego miejsca, były okropne, bo jest to paskudne miasto, strasznie brudne, wygląda jakby było ubogie, albo przynajmniej ta dzielnica, gdzie myśmy się zatrzymali. To jest widok z okna naszego hotelu na ulicę. Wszędzie jeździ mnóstwo tych takich małych taksówek motorowerowych, którymi zresztą też żeśmy się poruszali, ale niedługo, bo myśmy tam byli tylko powiedzmy dobę, półtora doby. Wszystkie te uliczki właśnie takie ciasne, pomiędzy którymi takie małe bazary lub jakieś takie jadłodajnie, bym powiedział, jakieś bary takie małe. No przestrzegano nas, żeby tam nigdzie nie wchodzić, lepiej samemu, bo może być różnie. Ale z Piotrkiem, z Tolcem, żeśmy się wybrali w jedno popołudnie. No było całkiem sympatycznie, znaleźliśmy sobie jakieś knajpy, cośmy tam zjedli. Nawet było smaczne i przeżyliśmy, także nie było tak źle, jak mówili. Ale wieczorami mogłoby być różnie. To jest widok z drugiej strony, czyli już na samą Amazonkę. Te domy, które tutaj widzimy, to są domy pływające, sumowane na łańcuchach i w zależności jaki poziom wody jest w jakim okresie, te domy się też podnoszą razem z poziomem wody. Ci ludzie tam mieszkają, przeważnie zajmują się połowem ryb, które dostarczają codziennie na targ. Tutaj nawet pierwszy ten dom taki z przodu był transportowany w inne miejsce. Tu jest przystań, z której żeśmy wypływali w dalszą drogę, a tu jest miejsce, to jest to targowisko, na które żeśmy dojechali, na którym można było kupić dosłownie wszystko. Ryby, wszelakie ryby, w zasadzie wszystkie te, które trzymamy w akwariach, tylko jak można tutaj zobaczyć w innej postaci. Kajmany, żółwie, mnóstwo ziół, kurydze i różne inne rzeczy. Miejsce, które z jednej strony daje żywność dla ludzi, a z drugiej strony jest, popatrzcie na podłogę. Jeden niesamowity syf, błoto z resztek po tych rybach. Te ryby są skrobane, patroszone, część idzie do wiader, ale część tego spływa wszystko na ziemię. Tam mnóstwo much. Dokładnie, smród. Nie ma sanepidu. Niesamowity smród, wszędzie te muchy i szliśmy tam z taką myślą, że popróbujemy sobie jakichś tych specyfików ich na targu, ale no niestety odechciało nam się, jak żeśmy to wszystko zobaczyli. W zasadzie żeśmy to szybko przeszli, no i nie chcieliśmy już tam wracać. Może puszczę krótki filmik z tego miejsca. To w zasadzie to nas najbardziej też interesowało, żeby zobaczyć, co tam jedzą. No i to tyle w zasadzie chyba z samego Iquitos, bo tak jak mówiłem, nie interesowało nas to miasto za bardzo, tym bardziej, że takie zrobiło na nas wrażenie nie za bardzo. Śmieci pozostawały z nami nadal. Właśnie w drodze do docelowego miejsca zatrzymaliśmy się w takiej małej wiosce. I tu chciałem właśnie Wam pokazać, że wszędzie na Amazonii pływają śmieci. Ci ludzie po prostu nie myślą o tym, żeby to dbać jakoś o to. Nie wiem, na tych wszystkich filmach przyrodniczych, w których się widzi te piękne takie zakątki, te wszystkie ładne miejsca, to super wygląda. A takie pierwsze nasze wrażenia to takie nie za specjalne były. Tak powiem szczerze, że nawet coraz mniej nam się podobało. Tutaj pistia rośnie pomiędzy śmieciami, jakimiś patykami. O, tu widzimy rów taki, który spływał z wioski. To wszystko płynie do Amazonii. Tutaj pies w wiosce, chyba ze świerzbem. Prawie praktycznie pozbawione sierści, bo oni nie traktują zwierząt tak jak u nas typowo jak pupila. I zwierzę ma jakąś tam konkretną funkcję do obrony, do pilnowania, do zjedzenia. Dopiero jak pytałem się o zjedzenie świnki morskiej, to mi powiedzieli, że tego się raczej tu u nich nie je, że to jest zwierzę takie hodowlane, ale w Andach wiem, że jedzą świnki, a przynajmniej jedli. Zapomniałem powiedzieć, że z Iquitos wypłynęliśmy na północny wschód i nasza droga to było około 200 km.
Ponad 2 godziny płynęliśmy właśnie z przystankiem w tej wiosce, po to, żeby się właśnie dostać do naszej głównej kwatery, Tawaje Lodge, firmy, która nas tam obsługiwała i pokazywała dżunglę. To było ich główne miejsce, z którego się wypływało na obserwację ptaków, czy małp, czy tak w naszym wypadku ryb. Jeszcze mieli w górze rzeki drugi punkt badawczy, ale taki bardziej typowy tam był pod małpy. Sama firma została stworzona przez naukowca, który jeździł tam też badać te miejsca i stwierdził, że założy takie biuro podróży w zasadzie dla ludzi, którzy też chcą to robić i przeważnie tam przyjeżdżają ludzie, jacyś naukowcy, którzy, tak jak mówię, badają ptaki, płazy, gady, no i małpy. I od tego miejsca w zasadzie już zaczyna się rezerwat, taki ścisły. Tu już śmieci nie ma, naprawdę ładne miejsce i zupełnie inny kontrast do tego, co żeśmy widzieli wcześniej. Ale ludzi tam pewnie też dużo mniej zamieszkuje. No prawie w ogóle ludzi nie ma. Po drodze jeszcze, jak żeśmy wpływali już, bo to już jest Rio Tawajo, mijaliśmy chyba po lewej stronie 2 wioski, zaraz przy ujściu i kawałek dalej. O tej drugiej wiosce będę też opowiadał za chwilę. No i tutaj się zaczyna właśnie ten rezerwat. Tu bym chciał Wam pokazać filmik, w jakich warunkach mieszkaliśmy. Do tego miejsca musieliście sobie sami zorganizować transport? Nie. Powiedzmy tak, od samego lotniska już mieliście wysiągnięć tu na... Tak. Na miejscu jak wylądowaliśmy już czekała pani z busem, która nas odebrała i odwieźli nas właśnie do hotelu. No i tam mieliśmy właśnie tą dobę z hakiem przeczekać, aż przypłynie łódź po nas. I ta łódź też była tej firmy. Ta łodzie od nich pływały chyba raz na dzień w jedną stronę i później w drugą stronę z ludźmi, bo pływały jeszcze raz dziennie z towarami, z pożywieniem, z wodą pitną. Czyli ten pierwszy nocleg Iquitos to był też zorganizowany przez... Tak, wszystko było zorganizowane przez tą firmę. No, także myśmy się nie musieli w zasadzie niczym przejmować od lotniska w Iquitos. No, to było takie miejsce te docelowe, gdzie musieliśmy się dostać, a później już ktoś się nami opiekował jak dziećmi. Chaty drewniane, zamiast okien kratki takie, żeby tylko insekty nie wlatywały, łóżka z muskieterami. Dużo komarów, czy jakiegoś innego robactwa? Dość dużo komarów, ale podobno nie tak dużo jak w innej części Peru. I na szczęście w tej części Peru nie było malarii, więc nie musieliśmy brać dodatkowo żadnych specyfików. Wystarczyło, że mugą żeśmy się smarowali i mieliśmy spokój. Ale przed wjazdem się robi jakieś dodatkowe szczepienia, czy nie? Tak, ale to teraz Ci z pamięci listy nie powiem, ale już chyba 2 lata wcześniej robiliśmy badania. Znaczy też takim wyprzedzeniem. Tak, bo niektóre szczepionki muszą być powtórzone co jakiś czas, nie? Więc to już trzeba było zacząć robić. Się tam przed chwilą były nietoperze, bo to wszystko było, zwierzęta po prostu wisiały nad nami, nie? Jaszczurki, nietoperze. Nie pomyślałem, jak robiłem filmik, żeby nagrać, jaka woda leci, bo woda leciała w kolorze brązowym, takim jak jest w rzece, no po prostu BW, że tak powiem, nalewać do akwarium i się cieszyć. Także tu żeśmy zaczęli, po noclegu znowu, po wypoczęciu, stwierdziliśmy, że wypłyniemy gdzieś szukać ryb. No i pierwszy lepszy jakiś tam dopływ Rio Tawajo, żeśmy spłynęli, rozłożyli sieci, no taką łodzią jak tam z tyłu widać, podróżowaliśmy cały czas. Oni wszystko tam mieli, tak. No, to ja mówię, znaczy sieci... Nie wszystkie, bo akwaria dwa małe były ode mnie. Akwaria małe dwa od... Tak, załatwiał nam Maciu właśnie, to jest prawda. Sieci żeśmy też przywieźli, składaliśmy się na sieci. Część sprzętu musieliśmy przywieźć, musieliśmy mieć swój, bo oni nie specjalizowali się w ogóle w poszukiwaniu ryb. Oni byli zdziwieni, oni bardziej już myśleli, jak pierwszy raz tam Piotrek do nich napisał, to myśleli, że my chcemy może przyjechać łowić ryby. No. A oni w ogóle, bo myśmy najbardziej zainteresowani byli apistogramą, to patrzyli na nas trochę z takim podziwem, że interesują nas po prostu najmniejsze ryby, które tam są i w zasadzie najmniej widoczne. To też tak byliśmy pierwszą ekipą u nich, coś takiego robiła, nawet nas tam opisali gdzieś u nich na stronie, że jesteśmy. No i tak to wyglądało właśnie rozkładanie sieci, a później naganianie.
Zabawa przednia. No, poczuliśmy się jak małe dzieci. No i to pierwsze połowy, ale te sieci niestety złapaliśmy tylko większe ryby. No. Tu takiego wilka żeśmy złapali, młodego, bo te ryby rosną dużo większe. Pyrulinę, Cyclasoma. W nawiasie dopisywałem, bo nazwy ryb w moim przypuszczeniu, ze względu na to, że nigdy nikt z nas nie jest naukowcem i żadnych badań żeśmy nie robili co do identyfikacji. Dlatego jest Cyclasoma sp, ale po tym jak czytałem, co tam może występować w danej rzece, w danym rejonie, w nawiasie napisałem Amazonarium, bo najprawdopodobniej to jest ta ryba. Tu taki... No możliwe. Taki widoczek na korzeń chciałem zrobić. Tutaj któryś z kolegów, dopiero jak wrzucałem te zdjęcie, zauważyłem, że łowił w tym czasie też ryby. Bo chyba 3 z nas, bo okazało się, że też są wędkarze, chłopaki. Niektóre ryby widziałem zupełnie pierwszy raz w ogóle na oczy. No i to takie widoki z nabrzeża, nie? Te korzenie, byliśmy w porze suchej, a te korzenie i tak gdzieś mniej więcej do połowy drzew to jest pozalewane w porze mokrej. Mówili chyba, że nawet o 10 metrów więcej wody może pójść w górę od tego poziomu, w którym myśmy tam byli. Także to jest ogromny przedział. To podobno też jest wszystko zalane później, bo to jakieś młode nabrzeża. No i tutaj znowu złapaliśmy wilka, brykonopsa jakiegoś, ryba dość duża, małe jakieś takie kąsaczowate, których nie zidentyfikowałem w ogóle, nie mam pojęcia, co to jest za ryba. To jest coś z rodziny proporczkowatych, ale co dokładnie to też nie wiem. W ogóle byłem zdziwiony, że w Ameryce Południowej występują ryby z tej rodziny. Więc nawet się ucieszyłem, żeśmy złapali i można było to gdzieś tam udokumentować. Menosauta, najprawdopodobniej Melificus, bo nic tam innego nie występuje. I bardzo dużo w różnej formie złapaliśmy tych Cyclasom Amazonarium. Naprawdę dużo ich było wszędzie, ale cały czas to nie były ryby, które nas interesowały, bo wiadomo, musieliśmy po powrocie się naradzić, co chcemy robić i gdzie popłynąć, bo to wszystko, co łapaliśmy gdzieś tam w pobliżu Tałają, to były raczej duże ryby. Tutaj na zdjęciu widać groty zbrojników, jak jest pora deszczowa, to wszystko jest zalane i tam siedzą zbrojniki, tam się rozmnażają. Podobno z Maćkiem Koczką ostatnio rozmawiałem, że właśnie w porze suchej, kiedy są odkryte, to ptaki tam gniazdują. Co prawda tu tego nie widziałem, ale może tak być. Tutaj jest większe takie zbliżenie na to. Różnej wielkości. Nie, no tam było ciężko się było dostać do takiego nabrzeża. One dość strome, śliskie i od razu dość głębokie, więc nikt z nas nie próbował. Ale też to nie był ten target ryb, który nas interesował, nie? Więc nikogo też tak mocno nie cisnęło, żeby sprawdzić. No i właśnie tutaj zacznę opowieść o tym drugim punkcie Amazon Research Center. Właśnie tutaj większość ludzi przyjeżdża oglądać jakieś zagrożone gatunki małp. No a my żeśmy oczywiście łapali ryby. I tutaj nas w tym właśnie przybytku dużo zdobiło to miejsce, dużo takich czaszek lub kości zwierząt, które tam występowały. Po żółwiu, chyba po jakichś ptakach. Tutaj jest chyba czaszka nawet kajmana. W ogóle cały czas tam krążył kajman i za każdym razem wchodziliśmy do wody, żeśmy się rozglądali, czy po prostu nie podpłynie do nas, czegoś tam nie zrobi. No i tutaj żeśmy złapali bardzo ładną krenicyklę. To wszystko było przy nabrzeżu. Ciężko było w ogóle coś nagrać pod wodą, bo tam prawie w każdy dzień padał deszcz. I na przykład jak rano oglądaliśmy coś, woda była fajna, przejrzysta, a na drugi dzień chcieliśmy odwiedzić te same miejsce, żeby porobić coś, to już woda była mętna. Modelus. A parametry wody jak mniej więcej jakieś? W lesie schodziły tam do 4,8 pH. W Tałaju było trochę chyba wyżej, około 6 mi się wydaje. To wszystkie ryby są wyłowione z koryta rzeki Tałają. Biotodoma cupido. To ja się bardzo ucieszyłem, że jakiegoś ziemojada żeśmy złapali. Polska nazwa chyba leszczanka tej ryby? Leszczanka chyba. Moje ulubienice bujurkuina. Do dzisiaj mi się nie udało dowiedzieć, które. Być może to gatunek zupełnie jeszcze jakiś nieopisany, bo jest ich tyle, a ludzi, którzy się nimi interesują, jest naprawdę bardzo mało. Handlu prawie w ogóle nie do zdobycia, a występowały tam dość mocno. Przy przypłynięciu właśnie do tego Reef Sage Lodge'u, to właśnie popołudnie żeśmy spędzili na łowieniu przybrzeżnym, a na drugi dzień wybraliśmy się do lasu, gdzie okazało się, że w ogóle stan wód był bardzo niski. Niektóre strumienie czy te rzeczki były wyschnięte zupełnie, że po prostu widzieliśmy tylko liście. No ale gdzieniegdzie udało się nam coś połowić. Bardzo dużo kąsaczy, Erytrinus, Corydoras. Jakieś takie małe oczka wodne, tam takie pozostałości?
Tak. Siedziały tam Siedziały sobie właśnie w jeden z takich oczek, później na samym końcu chcę pokazać filmik, udało mi się nagrać opiekującą się pielęgnicę na ryb. Samą już w zasadzie tylko sacze i samica z narybkiem. Samiec gdzieś pewnie już odpłynął, jeszcze jak był gdzieś tam dopływ. Apistograma agassiz, od razu powiem, że to jest apistograma, którą żeśmy się śmiali, gdzie nie wsadzimy siatkę, to ją wyławiamy. Ale w tej formie, z czerwonym ogonem, tej niebieskiej, to tylko tam właśnie, w tamtym rejonie żeśmy odłowili i w zasadzie też tylko jedną sztukę. A to był pierwszy apisto, które tutaj żeście mówili? To zdjęcie? Czy to... Nie, to nie pierwsze, ale to w innej lokalizacji łapaliśmy już apisto, ale za chwilę opowiem o tej lokalizacji, jak już stąd, że tak powiem, wyjedziemy, wypłyniemy. Tu jest narybek, najprawdopodobniej Coplas malabaricus, chociaż nie mam pewności, ale na pewno jakiś drapieżnik, jakiś wilk. On miał około 2,5 cm wielkości, więc naprawdę taki... W życiu nie widziałem, powiem szczerze, też na rybku tej ryby, bo zawsze to się duże egzemplarze dostaje już. Ilata karathajery, bardzo rzadka w zasadzie pielęgnica w akwariach, a bardzo ładna. Z lewej strony samica, z prawej samiec, też nie występująca wszędzie. Tam właśnie chyba żeśmy nawet je widzieli samym tałaju. No stomusy. Tak, to już dorosła forma była, no. Tak, no to jest taka pielęgniczka. No i na koniec nam się trafił taki krabik. Nie mam pojęcia, co to jest za gatunek, jaka przynależność. Ale tutaj chciałem Wam jeszcze z tego research, się zapędziłem, pokazać tutaj, jak to wyglądało w ogóle. Bo to wszystkie te domki były na pomostach takich osadzone. Wszystko, żeśmy się poruszali pomiędzy domami, pomiędzy jadłodajnią, pomostami. No, myśmy byli akurat jak pora sucha, więc żeśmy tego nie musieli. Oni tam w porze deszczowej też tam mają jakichś tych, tak powiem, turystów? Tak też, no. Pływają łodziami i to wiesz, patrzą przede wszystkim na ptaki. Nie? Bo to z łodzi bezproblemowo sobie mogą. Na szczęście jeszcze się, chociaż raz im się zdarzyło, że gdzieś tam woda im się już wlała do chyba tego głównego lożu od nich. Także fajne miejsca do spania. Trochę na początku byłem zdziwiony, że to sama deska i w zasadzie brak okien, ale bardzo przyjemnie się z tymi odgłosami puszczy spało. Przy pierwszym filmie też zapomniałem powiedzieć, bardzo duża wilgotność tam była, powyżej 80%. W zasadzie jak się ubrania wyprało, to schło i schło bardzo długo, czasami kilka dni. Różnie, od 25 do 30 paru stopni. I tutaj już chyba wróciliśmy właśnie do Terra Firme. Terra Firme to było nasze ulubione miejsce. Znajdowało się to nad Rio Blanco, lewym dopływem Tałają. Płynęliśmy tam jakieś 20 minut od naszego miejsca zamieszkania. W zasadzie najwięcej gatunków żeśmy tam widzieli i nałapali, ale te miejsce też było jakieś takie przyjemne. Czuliśmy się tam dobrze po prostu. Poza tym przewodnik, który nas tam oprowadzał po tym miejscu, był stamtąd. On się tam urodził w tym lesie. Znał w zasadzie, no wszystko znał. No. On coś usłyszał i już wiedział, co się dzieje. Mieliśmy z nim taką przygodę, że wpłynęliśmy w jakąś rzeczkę, bo byliśmy zainteresowani, co tam w niej jest. I żeśmy się głośno zachowywali, jak to ludzie z miasta. I w pewnym momencie stanął nad nami gościu z maczetą na boso i w obcym języku się pytał, co my tu robimy. No dobrze był ten przewodnik i z nim pogadał. Myślał, że po prostu przypłynęliśmy coś okradać ich. Usłyszał silniki łodzi, no i dlatego zaraz tam się zjawił z tą maczetą zrobić porządek z nami. No i żeśmy się z nim ugadali i bezproblemowo pozwolił nam na drugi dzień tam już przypłynąć i sobie obejrzeć to wszystko. No ale taka sytuacja dość nieciekawa, nie? Bo żadna z nas nie znało języka hiszpańskiego. Tutaj na drzewie widać nietoperze. One sobie tak odpoczywały nad rzeką. O, i to właśnie w takich bajorkach często łapaliśmy jakieś tam apistogramy czy jakieś ryby. Mnóstwo grzybów, bo tam to wszystko, co opadało, to gniło i dawało życie różnym innym później organizmom. W ogóle jak się wchodziło już do dżungli, to pomimo, że tam wszędzie było czuć wilgotność, to w dżungli czuwało się najbardziej tę parność taką, która odbijała się wręcz od podłoża. No i pety przymocowane do drzew. Ktoś ma pomysł? Po co? Butelki obcięte z plastikowe. Nie. Nie. W ten sposób robili miejsca na odchowywanie żabek, płazów,
Tutaj widać na... Proszę? Też tym handlują potem. Nie, chyba nie handlują tym, choć bardziej chodziło o ochronę i to, że tych miejsc coraz mniej było, w których się mogły rozmnażać, więc zaczęli zakładać im takie, jak u nas się wódki lęgowe zakłada, no to i takie butelki, nie? Tu nawet widać na tym dolnym zdjęciu kijankę, nie wiem czy widać, przy liściu. Podobno nam się tego nie udało zobaczyć. Matka jeszcze potrafi taką kijankę przenosić z miejsca na miejscach na plecach. Mhm. No i znowu łapanie ryb. No to było nasze główne zajęcie i nasza radość. Chociaż powiem Wam, że byliśmy tam 2 tygodnie i nie wszyscy byli już zadowoleni tym, że cały czas ryby. Niektórym się już to znudziło. Ja do końca byłem zachwycony po prostu i jak wyjeżdżałem, to mi było mało. W końcu złapaliśmy jakąś inną apistogramę niż agassisy, to jest bitaniata, krewetki, tylko w jednym miejscu żeśmy je łapali, właśnie tam na terrafirmę. Carnegelle, to strigate, to żeśmy też prawie w każdym strumieniu łapali. Bardzo dużo ich występowało w bardzo dużych ilościach. Tu dość ciekawa ryba, nożowiec, no i znowu bujurkuina. W innym cieku, chyba ten sam gatunek, chociaż pewności nie mam. No i to ryba, na której nam mocno zależało, apistograma norberti. Chyba też żeśmy ją tylko w jednym miejscu, w jednym strumieniu złapali, nigdzie więcej. Krenicichle, nie mam pojęcia jakie to są, ale one dość mocno występowały w różnych miejscach. Wydaje mi się, że to są młode osobniki, które żyły w tych lasach po to, żeby wpłynąć chyba później do głównej rzeki, jak już podrosły. Apistograma aspetałajo. Ta forma apistogramy występująca tylko tam. Mały sumiczek. Hoplas malabaricus, wilk. Ryba, którą także jedliśmy i chyba miała najsmaczniejsze mięso ze wszystkich ryb, które tam jadłem, bo żywili nas bardzo często rybami, które tam łowili. To akurat mały osobnik, bo to naprawdę dość duża ryba. I tutaj nazwałem te zwierzę pankulka. Nie mam pojęcia, co to jest. To była jakaś taka mała pierzynka z nóżkami, która się po prostu poruszała, chodziła. Nie mogliśmy znaleźć oczu, niczego, no, tylko po prostu takie pierze i wystające nogi. Dużo było takich motyli pomarańczowych, które się właśnie siadały nawet na twarzy. No i to są też takie bajora, w których żeśmy łapali te ryby. Tych miejsc, gdzie łapaliście, to były właśnie takie naprawdę bajowe, gdzie tam dużo liści nawalone. Tak. I dlatego było też ciężko cokolwiek tam nagrać, bo nawet jak zanurzyłem aparat z góry i to wszystko zaczynało pływać. Jak zaczęło wypływać, to była widoczność, nie dość, że ciemno, bo drzewa, liście, woda ciemna, no to jeszcze się to wszystko zaczynało pływać i to naprawdę aparat głupio łapał cały czas ostrość, a nie potrafił niczego nagrać mądrego. A na początku w ogóle wchodziliśmy tam cali, to już możecie sobie wyobrazić, że to zupełnie nic nie było, nie byliśmy w stanie zobaczyć. I tutaj jest ta pielęgnica. Ja nawet nie wiedziałem, że tam młode są, dopiero jak ten film oglądałem w domu, zobaczyłem, że ona po prostu się tam opiekuje swoim narybkiem. Zobaczcie, jaki tam jest spokój, nie ma tej nerwowości, jaka jest w akwarium, jeżeli rodzice bronią narybku. Tak, to jest Aquaidens sp, chyba to się wymawia Harrera Jarea. Piękna ryba. Tu w tym oczku nie była ona taka duża, ale później w jakimś strumieniu widzieliśmy osobniki ponad 20 cm. Także to nie jest mała ryba. Tak, występuje, ale ze względu na agresję jest dość rzadko trzymana. To jest duża, agresywna ryba, która potrzebuje przestrzeni. Może też dlatego, że samica tutaj widzimy, że wychowuje młode sama. Może samiec musi odpłynąć gdzieś jej z pola widzenia. W akwarium jest to ciężkie do zrobienia. No, może mają taki temperament po prostu. No ale dla mnie zaskoczeniem jest też to, że ona w ogóle nie goni tych kąsaczy, tak? Daje im pływać, bo chyba wie, że one nawet nie będą próbowały podpływać do tego na rybku i go łapać. Patrzcie, jak ja blisko do niej podchodzę, a ona nawet nie próbuje atakować obiektywu. A myślę, że pierwszy raz się spotkała z obiektywem w życiu. O, teraz sobie zwołała te młode już wszystkie i tutaj dopiero było widać, nie wiem, coś tam może chciało podpłynąć do niej większego. Ale ja tam nie zauważyłem żadnej większej ryby, oprócz niej. No przy tym oczku, że tak powiem, miałem taką przygodę.
bo nie wiedziałem, jak tam do niej najlepiej zejść, bo ona tak odpłynęła kawałek, gdzie nie mogłem dosięgnąć, żeby jej nagrać. Próbowałem obejść to naokoło i wdepłem w gniazdo os. Strasznie mi pożądliły. Oczywiście uciekałem krzycząc i machając, a reszta bandy miała niezły ubaw. Do dzisiaj mówią, że szkoda tylko, że im się nie udało mnie nagrać. No, dla mnie to nie było aż takie wesołe. Niestety nie mam tutaj zdjęcia, jak wyglądałem później po tym koszeniu, ale byłem po prostu cały czerwony, opuchnięty. Dobrze, że miałem czapkę z moskitierą, także po twarzy nie byłem pogryziony, ale nogi, ręce, jeszcze długo, długo czuwałem to. Tam na tym filmiku nie było widać planktonu. To czym ten nalewek się odżywia? Albo był tam jakiś... Wiesz co, ja myślę, że detritus, nie? Detritus. Detritus, dobrze mówię? Ten, co osiada na... Po prostu, że nie potrzebował planktonu. Detritusem, no. Dokładnie, pewnie z tych liści tam zgryzają, wiesz. A przy okazji na pewno się tam coś rozmnaża, jakieś, wiesz, larwy później są, komarów czy czegoś, nie? No bo ja nie wierzę, że tego tam nie ma. Całkiem mały nalewek, nie? To larwy. No to musi skubać, przypuszczam, że ten cały film biologiczny z liści i z tego, nie? No bo nikt tam nie dokarmia artemią najprawdopodobniej. No. Także to, tak mi się wydaje, że tak to musi wyglądać. I jakoś sobie natura musi z tym radzić, nie? No, kopie rozgrzebują, akary wiem, że rozgrzebują dno dość mocno i to wszystko się unosi, te młode coś tam łapią z tego. A co tam w tym dnie też nie wiemy, nie? Jak ona to wzburzy. Może coś tam jest jakieś wartościowe dla tego narybku. No i tutaj opowiem teraz o tej wiosce El Chino, z którą mocno jest związane te biuro podróży Amazonia Expedition. Dbają o tą wioskę, pomagają im, edukują dzieciaki stamtąd. Mają taką fundację założoną Angels of Amazonia, gdzie bardzo dużo ludzi ze Stanów Zjednoczonych ich wspiera, wpłacają pieniądze, a nawet przyjeżdżają i pomagają odbudowywać różne rzeczy w tej wiosce. Jakieś pomosty, jak ja byłem, to budowali pomosty, które gdzieś tam się zawaliły. Powiem Wam, ci ludzie tutaj żyją jeszcze tak dość prymitywnie, że nigdzie nawet jeszcze prądu nie ma. Tutaj w którejś z chacie, to był też najbliższy sklep, do którego mogliśmy się wybierać. Taki mały kiosk w domu, w chacie. Można było kupić papierosy, alkohol, jakieś słodycze. No i tak te chata wyglądały, takie często bez okien. Nie, to akurat już jest część mieszkalna. Jest część mieszkalna. Tak to wyglądało w środku, gdzieś jakieś owoce porozrzucane. Na takich paleniskach gotowali. Większość chat od strony wody ma zejście, bo ta woda też podchodzi aż, tam z prawej strony widać kawałek ludzi, podchodzi aż pod sam ten pomost, że tak powiem, pierwszy na tych schodach. I za tą wioską też żeśmy się wybrali na ryby. Już jeden z ostatnich dni, bo już chcieliśmy gdzieś poszukać, gdzie może znajdziemy coś innego niż Apistogramma agassisa. I oczywiście, co nam się udało znaleźć? Apistogrammy agassisa. I jeszcze raz Apistogrammy agassisa. I jeszcze raz Apistogrammy agassisa. Mocno się różni lokalizacja. Akurat tam, powiem tak, te pastelowe niewiele się różniły od siebie. Tam dlatego tylko jednorazowo, co pokazałem, z tymi czerwonymi płetwami i tym niebieskim a większość wyglądała w ten sposób. I to te chłopaki, tych nałapali i przywieźli ze sobą też do Polski. I ta populacja u nas przez jakiś czas była. Wydaje mi się, że już chyba nikt nie posiada tych ryb. Ze względu na to, że za każdym razem z młodych wychodziły prawie same samce. Prawie samic nie było. I to był duży problem w rozmnażaniu. Najprawdopodobniej tego gatunku nie ma. Na sam koniec, co mnie bardzo ucieszyło, żeśmy złapali Leatakarę flavilabris. To jest też bardzo rzadka pielęgnica, akara. Też w takim małym bajorku. Być może jest to para, może to jest samica, nie wiem. Mało spotykana ryba w akwarystyce. Dlatego się bardzo cieszyłem, że tam żeśmy mogli ją zobaczyć i też w jakim cieku żyje. I tak naprawdę to jest już ostatni slajd z mojej prezentacji. Jeszcze puszczę kilka filmików, bo w pędzie tym slajdowym zapomniałem niektórych rzeczy puścić. Wynurzającego się delfina. Tylko trzeba na niego poczekać. O, tutaj chyba drugi raz. I to był jedyny raz, gdzie widzieliśmy delfina. Ale to jest ta Inia, tak? Tak, dokładnie.
To nie są te różowe. Tam, gdzie występowały te różowe, żeśmy nie dopłynęli. Ale mają te dzioby takie dłuższe i szpicaste, nie? Ta kolorystyka jest taka, one bardzo tak jakby wiele padają, nie? No takie różowe, ale to nie jest ten. To nie jest ten różowy. Ten jest taki właśnie ciemniejszy. Nie pamiętam, jak on się nazywa, wiesz? Nie. Ma kształt taki wydłużony ten dysk? Ten ma krótszy. A tamten ma taki bardzo długi, tak jak mówisz, i ma dużo tych zębów. No to był główny nurt Amazonki, co pokazywałem. A tamte to miał nas gościu zabrać gdzieś tam właśnie w odpływie, ale cała ekipa się nie zgodziła. Stwierdziliśmy, że wolimy pójść znowu w dżunglę, gdzieś łapać ryby, niż uganiać się za tak naprawdę delfinami. Czasami podróż wyglądała w ten sposób. W zasadzie raz nas złapało. Mocno ulewa. Rozchorowałem się po tym deszczu, praktycznie wszyscy żeśmy się rozchorowali, chyba oprócz Piotrka, ale tak na poważnie. No. Tak to wyglądało. Musiałem wyłączyć głos, żebyśmy nie wiedzieli, co myślimy na temat tego deszczu. I tutaj mam dwa filmiki, które chciałem Wam pokazać i powiedzieć na temat Neona i Nessa. Szkoda, że Maćka Koczki nie ma dzisiaj z nami, bo chciałem porozmawiać z nim na temat neonów. W Peru nigdzie nie widzieliśmy, może przez to, że to pora sucha była, dużego zagęszczenia Neona i Nessa. Tak jak na przykład widzi się na filmach w Brazylii, że ten czerwony czy simulans, one skupiają się w wielkich takich ławicach, ich są tysiące, prawda? Tutaj one było ich w kilku miejscach więcej, ale to powiedzmy, że to były dziesiątki ryb, ale nie takie duże skupiska. Ale to Ci powiem, że kiedyś czytałem taki, chyba w jakichś starych magazynach akwarium, takich zeszytowych, na temat kosaczowatych, że one się zbijają w ławice, ale tylko i wyłącznie, kiedy jest wysoki poziom wody i wchodzą inne ryby, na przykład skalary i inne większe pielęgnice, które je stresują. Jak jest niski poziom wody, dla tych dużych pielęgnic jest po prostu za mało i one wtedy się rozchodzą. Może tak to być racja, ale akurat tutaj przy nich pływały, wiesz, takie pielęgnice ponad 20 cm, wilki. Te pielęgnice są ich naturalnym zagrożeniem, nie? Może nie są, może nie są, bo to były te akary właśnie, którą pokazywałem na tym filmie. I wilki, które na pewno nie polują na neona, bo im szkoda po prostu energii, żeby na taką małą Tego naturalnego drapieżnika, który powodował, że one się po prostu zbijają w tą. Możesz mieć rację. Może dlatego są to... Nie, ani razu już nie złapaliśmy żadnego herosa. W żadnym tam odpływie. No i to pokazuje, to też tutaj obraz jest taki... Jedynie biotodomę złapaliśmy tą, co pokazywałem. W innej części Peru występują Sanotoperka i Urupari. Ale to myśmy tam nie byli. Ja strasznie liczyłem na to, że gdzieś złapiemy, bo lubię ziemojady, no ale się nie udało nigdzie. Także nie widzieliśmy też dysków. Skalary widzieliśmy tylko z góry. I to było takie miejsce, gdzie nie byliśmy w stanie ani nic tam nagrać, ani nic tam połowić. Ogólnie fajne miejsce takie, żeby zobaczyć, w jakich warunkach żyją te neony, nie? Że tak dużo tak naprawdę nie potrzebują roślinności, wystarczą mi te liście, gałęzie. Żeby ich nie prześwietlać. I żeby ich też nie prześwietlać, to też jest racja. Ja niestety nie pamiętam, jaka była temperatura wody tam w tych ciekach, bo to EMPAW się zajmował tym, bo każdy z nas miał jakąś tam funkcję, że tak powiem, na tej wyprawie. No tu kolejny film, który też pokazuje, że tam gdzieś sobie to pływa, wszystko spokojnie. Nie ma, i też nie ma tej jakiejś takiej nerwówki, bo tak jak Michał mówił, że nie ma tych predatorów, nie ma tego zagrożenia. W tym momencie to mogły czuć tylko zagrożenie mojego aparatu. No i tak sobie nieźle radziły. A czy nie próbowaliście czasami parametrów wody, na przykład pH w tym samym miejscu rano i wieczorem? Nie, bo nigdy żeśmy tak nie byli. Bardzo różni.
Może być, tak, tak. Są rośliny, jest światło, to są bardzo duże różnice. Wiesz co, tam w tych to... Dlatego, bo akwariści często mówią, no to tam musi być tyle, nie 5 do 5,5, a w rzeczywistości to o jednej porze dnia jest 3-4, a potem jest 10. Oczywiście, że tam się zmieniało, tym bardziej tak jak mówiłem, że tam każdego... Chodzi o CO2, nie? To też, ale każdego dnia też deszcz pada i miesza tą wodę, podnosi się pH wraz, jeżeli wody jest więcej deszczowej, nie? Bo to musi tak być, bo rozrzedza to wszystko. Sprawdzaliśmy, ale powiem Ci, że ja nie pamiętam, chyba na forum, u nas na forum opisywał to EMPAF, bo to on wszystkie te parametry mierzył, ale nie mieliśmy tak dokładnych, jak mówi, żeby na przykład rano i w tym samym dniu i w tym samym miejscu zrobić po południu, nie? To było przeważnie tak, że żeśmy byli w danym miejscu, robiliśmy te parametry, ja starałem się coś tam, jeżeli się dało, nagrać i teraz wszyscy tam włazili do wody i starali się coś tam połapać, bo to też różnie było. Różnice są tam, gdzie jest dużo światła i dużo roślin. Ale myśmy, powiem Ci, Wieczorem nie ma CO2, więc jest wysokie pH, a rano jest bardzo wysokie. tam gdzie myśmy łazili, to tam roślin nie było prawie w ogóle. Także my roślinności wodnej tak naprawdę nie uświadczyliśmy. Mam kilka filmików jedynie, gdzie były te miejsca zalewowe, była roślinność zalana, po prostu zalana, tam jakieś trawy były zalane. Nie wiem, może tam, wiesz, niżej w Tałaju, gdzieś głębiej, może były rośliny, ale też żeśmy tego nie widzieli. Zagrożenia przez jakieś zwierzęta, czy tam jakieś... Mieliśmy taką sytuację, jaguara to nam kiedyś żeśmy szli sobie i po ścieżce i ten przewodnik mówi stop i mówi tak, to jest kupa jaguara. I to z jaguara żeśmy tyle zobaczyli. Ale z takich niebezpiecznych sytuacji to mi się przypomniało, że naganialiśmy w którymś z tych pierwszych dni ryby do siatki i nagle krzyczy któryś z naszych przewodników, że sum elektryczny, żeby wychodzić z wody. No i wszyscy żeśmy uciekli, oprócz Piotrka, który nie rozumiał ani słowa po angielsku, tylko dlatego nie uciekł, bo on nie rozumiał po prostu. I on z tym kijem tam dalej szedł i myśmy musieli do niego krzyczeć, żeby wyszedł. No i też dopiero uciekł stamtąd. Jest filmik gdzieś, nie? To już ma strefą walczy. Znaczy on ze mnie walczył, później mamy filmik, nie, chodził, był bardzo blisko, ale też wyszedł, też no w końcu dał się, że tak powiem, namówić na wyjście. Także to taka sytuacja, a później żeśmy gdzieś tam, ja nie mam dobrego filmu, właśnie on ma u siebie film, gdzie nagrywaliśmy już ją w głównym nurcie tej rzeki Tałajo. Nawet wypłynęła na chwilę do nas popatrzeć. No ale też nikt specjalnie jej nie chciał zaczepiać, tym bardziej, że ten nasz opiekun opowiadał nam historię, jak go kopło i stracił przytomność. Też łapał siecią, ściągał ryby i jak wyciągał, gdzieś złapał albo za nią, albo gdzieś w pobliżu i mówi, że tak go trzasło, że od razu położył się na plecy. No, także to z takich przygód. Jakichś niebezpieczeństw nie, no przez to, że myśmy się czuli też niesamowicie, myśmy nawet nie myśleli o niebezpieczeństwie, bo nikt nam po pierwsze o tym nie powiedział, że na przykład on nas nie straszył, że tu jest jakiś wąż, coś tam. Myśmy, jak to powiem szczerze, jak te małe dzieci za tą rączkę szli za nim. A występują te małe rybki, te tardili, co wpływają do cewki moczowej? No podobno to nie jest prawda, nie? Podobno jest to mit. Gdzieś tam kiedyś widziałem w internecie. Czy tam występują? Powiem szczerze, że też nie wiem. Tak naprawdę to, powiem szczerze, bardziej się bałem chyba piranii, że przypłynie mi odgryzie, wiecie, łydkę czy coś, ale tak naprawdę te ryby się nie interesują nami, nie? Piotrek pływał tam 2 razy, ja tam też wchodziłem. A było jakąś? Proszę? Piranie złowiliście? Tak, oni złowili na wędkę. Na wędkę złowili tam tą jedną krenicichlę, piranie, pawiookon złapali. Tego suma w trakcie Cefalusa, nie? Też chyba ojciec. Tak, tego czerwonogonego, tak? Tak szczekał strasznie na niego. On go złapał w ogóle, wyobraźcie sobie, że nie miał wędki swojej, a chłopaki popłynęli łowić gdzie indziej, ja z nim sam zostałem, to on sobie tylko wziął od niego, pożyczył kawałek żyłki z haczykiem i tak ją w rękach trzymał i tak łapał ryby i sobie wyciągnął tego suma, tak. Także, a później właśnie tam mówiliśmy już siatki ryby, no to on złapał. Nie wiem co tam jeszcze, no kilka ryb ładnych tam połapał, ale piranię jedną z takich większych tośmy też zjedli.
No trochę ryb tych pojedliśmy takich... Niestety żadnej pielęgnicy nie zjedliśmy, nie złapaliśmy jakiejś takiej dużej ryby, którą moglibyśmy sobie zjeść, chyba że zjedliśmy nie wiedząc o tym, bo tam już jak w jadłodajni to nigdy nie wiedzieliśmy tak naprawdę co to jest za ryba. Jedynie mówili nam, że to na przykład jest sum, to wiedziałem, że jest sum, a tak to oni nie znali też tych nazw. Wszystko polewane jedzenie limonką, to właśnie Piotrek, ojciec, strasznie na to ubolewał. Do dzisiaj ma wstręt do limonki. Przeważnie z ryżem albo z jakąś kaszą tam mniejszą taką. Kukurydzy też dużo. Oni to tam uprawiają też, nie? I jukę się też tam jadło u nich. Któregoś wieczoru żeśmy sobie siedzieli z tymi przewodnikami, rozmawialiśmy tam. Tam był odgłos taki, cały czas się darł taki ptak. I on właśnie tak ten odgłos wydawał mi się, że on to właśnie tak robi, tak tałają, tałają. W końcu pytam się tego przewodnika, czy to ja już takie mam urojenia, czy tak słyszę? I on mówi, że nie, że dobrze słyszę i że nazwa tej rzeki właśnie wzięła się od krzyku tego ptaka, który tam non-stop się, nie pamiętam jaki to był gatunek, ale właśnie od tego ptaka. Macie jeszcze jakieś pytania? Ja mam. Słucham Cię. Tak, podsumowując, bo że z Apis to była najczęściej ta Agassiza, Tak. ale tak ogólnie jaka taka najbardziej wszędobylska pielęgnica? Jakbyście, w sensie nie, że powiedzmy w jednym miejscu, tylko tak, że w każdym miejscu w różnych środowiskach się tam powtarzała najwięcej z pielęgnic. To cyklosoma chyba. Cyklasoma była też bardzo często, wszędzie była w zasadzie, jeżeli chodzi o te większe takie cieki, dopływy. A już takie dżunglowe, to takie mniejsze, przepraszam, bajora i te strumienie, no to Agassiz. Naprawdę, no później tam w tym researchu tam trochę żeśmy złapali te biteaniaty, ale jeżeli chodzi o pielęgnicę, no i ta bujurkuina też była dość często, jednak dość często łowiliśmy. Tylko mówię, że nie mam pojęcia, czy to jest cały czas ten sam gatunek, nie? No bo to mi się wydaje, że może nie mam racji, że właśnie w tych leśnych dopływach, gdzie łapaliśmy te małe bujurkuiny, to mogły być później te, które łapaliśmy już w samym Tałajo dorosłe. Bo te dorosłe miały około 15 cm, a te to były wielkości takiej akarki. Arek, który z nami tam był i który w zasadzie on ma swoją firmę tutaj, która ściąga ryby z Peru. I on to załatwił z firmą, którą w Iquitos, zresztą myśmy odwiedzili też tą firmę, po naszym już przylocie do Polski. Oni te wszystkie ryby w ogóle, myśmy składowali je w tym głównym lodżu, mieliśmy 2 akwaria, nam załatwili takie powiedzmy, nie wiem, 200-300 litrów i tam te wszystkie ryby były. Tam zresztą chłopaki podmieniali codziennie wodę, chyba nawet filtrów tam za bardzo nie mieliśmy, bo tam był problem z prądem, więc ta woda musiała być dość często podmieniana. I te ryby zostały później spakowane do worków. Jak żeśmy wrócili do Iquitos, pojechaliśmy chyba do tej firmy, zostawiliśmy im te ryby, no i przylecieliśmy sobie do Polski. I za jakieś, nie wiem, 2 chyba tygodnie, czy do miesiąca te ryby przyszły znowu do Polski. No i tam Empawie miał właśnie Arek, no i tam kto chciał, to od nich później już je brał, nie? Dużo tych ryb, czy... Nie braliśmy dużo, wiesz? Nie było, znaczy ja ogólnie większość ryb, które złapałem, to wypuszczałem z powrotem. I ogólnie nie miałem takiego pomysłu, jadąc tam, że ryby przywiozę ze sobą, nie? Chociaż teraz po tym czasie żałuję, że tych bujurkuin nie przywieźliśmy do Polski. Bo to ponoć czasami jest droższe niż jak to normalnie kupił. Tak, ale wiesz, jak to jest taka ryba, której nigdzie nie dostaniesz, to czasami lepiej sobie ją przywieźć, nie? No chłopakom bardzo zależało na tym apistogramach i wcale się też nie dziwię z tego powodu, bo fajnie też mieć rybę w akwarium, którą gdzieś tam się samemu złapało osobiście, w danym miejscu. Jest to jakiś tam... To jest ten faktor sentymentalny. Dokładnie, tak. A te właśnie te Agassizy, one są to takie pastelowe, tak? Tak, no. Ale to są, one się u nas pojawiły, bo chłopaki je przywieźli, czy one też są po prostu... Wiesz co, mi się wydaje, że one są w ogóle chyba najczęściej ściągane z tych, jeżeli chodzi o Agassisy z Peru. Bo one tak mocno występują tam, wiesz? Ale bo je się ściąga, tak? Bo ja nie wiem, bo ja się Tak. Je się ściąga. W glaserze na przykład wiem, że dość często je mieli. No, także one są, to nie jest jakiś tam, wiesz, tu chodziło bardziej o, ale wiesz, bo oni te Agassizy, nikt Norberti na przykład nie wziął, bo żeśmy tylko 2 pary znaleźli, nie? I żeśmy, Norberti, apistogramy Norberti, tylko 2 pary i żeśmy je wypuścili z powrotem. Ale na przykład chłopaki też zostawili sobie te apistogramy SP Tałajo ze względu na to, że no, to nigdzie indziej nie występuje, nie? Także ona też była u nas.
Nie wiem, czy ktoś jeszcze to hoduje. Nie mam pojęcia. Cokolwiek wiadomo, że gdzieś coś zostało wtedy przewiezione? Wiesz co, no one gdzieś jeżeli ktoś by się pochwalił u nas na forum, to tak, a jeśli nie, no to ciężko, nie? Ogólnie jest ciężko utrzymać dłużej jakąś linię ryb u nas w kraju, nie? Może tak jest wszędzie, nie wiem jak jest, nie wiem, Adam by musiał się powiedzieć, czy u was w Czechach też tak jest, że na przykład pojawiają się jakieś ryby, wszyscy się na nie rzucają, trzymają, ale na przykład za rok już ich nie ma. Jest tak u was też w Czechach? No różnie jest, różnie. Na przykład u mnie tak jest, ale ten powód jest taki, że już mnie potem nie interesuje. No ale to tak też tak większość akwarystów tak ma, że ileś razy rozmnoży, zobaczy coś o tych rybach, już wie, no i później chce jakiegoś nowego znowu wyzwania, prawda? To jest najczęstszy. Najczęstszy, no. Dlatego mówię, no ciężko jest utrzymać, nie? Jeszcze chyba mi się wydaje, że jakiś wpis widziałem, nie, może z rok temu, może dłużej, że ktoś się pytał właśnie chyba o samice tych Agassizi i być może jeszcze je trzyma, nie wiem. Ciężko jest też powiedzieć, bo są też ludzie, którzy kupują ryby i się nigdzie tym nie chwalą, prawda? I można powiedzieć, że nie wiem, te ryby zupełnie już znikły, a ktoś na przykład sobie je trzyma w domu gdzieś tam i nie ma ciśnienia, żeby rozmnażać, tylko ma akwarium gdzieś tam w salonie i one tam żyją, rozmnażają się, bo się rozmnażają i odchowują się po prostu też samoczynnie. Potem jeszcze jest faktor, czy ta ryba żyje pół roku albo 10 lat. To też jest inaczej w akwarium, inaczej tam na wolności, nie? A jeszcze chciałem zapytać, kiedy przymierzaliście się do tej podróży, planowaliście, to Peru dlaczego? Akurat, że chcieliście tam do tego, albo te powody były bardziej prozaiczne? Powiem że tak, bo... po prostu tam była możliwość, była ta firma. Zaraz wytłumaczę. Czyli te prozaiczne powody raczej, tak? Ja na przykład, od dziecka mi się marzyło, żeby polecieć do Ameryki Południowej. Nie miałem wybranego kraju tak naprawdę, tylko chciałem polecieć do Ameryki Południowej, zobaczyć ryby stamtąd, które mamy w akwariach. Jak się spotkałem z chłopakami, to była luźna rozmowa przy piwie, że kilka osób mówiło, że chciałoby polecieć, ale nie wiedzieliśmy też gdzie i każdy z nas w zasadzie zapomniał o tym wszystkim, o czym żeśmy rozmawiali i myśleliśmy, że może to się nigdy... I nagle gdzieś Piotrek, właśnie ojciec forumowy, gdzieś wypatrzył tą firmę, no i zaczął działać. Gdzieś tam napisał pierwszego maila, no i zaraz się do nas odezwał, czy Peru, jedziemy do Peru. No to lampka się zapaliła. Na początku było nas więcej chętnych, ale jak przyszło już do samego wyjazdu, tam jednak trochę osób się wykruszyło. Chyba docelowo nas pojechało 5 osób. Ale to jest fajna ekipa. Jak was to wyszło cenowo, powiedzmy? To był rok 2017 i cenowo, ale to już musiałbym powiedzieć, tak mniej więcej liczyłem to już ze wszystkimi szczepieniami, z pobytem tam, ale bez pieniędzy, które wziąłem, to około 20 000. Złotych? Tak, tylko trzeba patrzeć na to, że sam lot chyba kosztował, myślę, że skądś 12 000. No, loty były bardzo drogie, nie? Bo to mieliśmy trochę tych przesiadek. No loty nas najbardziej. Samo już tam później na miejscu wyżywienie, to wszystko to nie było takie drogie. Także też trochę, chyba nie wiem, 3 lata albo 2 lata minęło też od czasu samego wypowiedzenia pomysłu do realizacji. A to akurat fajny ten czas tak był na to, żeby... No teraz byłoby tam drożej. Za miesiąc będzie Piotrek Koba opowiadał o Brazylii, bo teraz w tym momencie są w Brazylii, to możemy się dowiedzieć, bo koszty na pewno są większe, chociaż oni też na dłużej pojechali, także i inna forma tego wyjazdu. No tak, ale koszty na przykład przelotu będą podobne. Będą podobne, no. To jest podobna odległość. Brazylia, Peru, no, Tak. Peru jest trochę dalej, no ale koszt przelotu będzie podobny. Ale to też będzie na pewno około 15 000 koszt przelotu. Nie pamiętam, bo na pewno mi Piotrek nawet pisał, bo się go pytałem, ale nie pamiętam niestety. Ponad 10 000 przelot będzie. Ale fajnie się to spięło, nie? Taką klamrą, że teraz jest ten o Peru, a w tym czasie oni tam były po Brazylii, nie? Tak. Fajnie, bo to tak ja zacząłem powiedzmy wrzesień od Peru, teraz będzie znowu Ameryka Południowa, więc... A już macie termin na październik? Tak, 14, nie? 14 jakoś w połowie, za miesiąc mniej więcej. 14 z tego co pamiętam. 14 chyba. Sekretarz to nie chciał powiedzieć. Czy mnie nie lubią,
Jeszcze raz. Jak się chciałem dowiedzieć, kiedy jest 14, ale tam ci podali na naszej grupie, tak. Także powiem Wam, że wydaje mi się, że trzeba marzyć, trzeba jeździć, jeżeli czas na to pozwala. Do Brazylii miałem lecieć z chłopakami, nie poleciałem ze względów już na to, że firmowych i że tak powiem rodzinnych. Już przy małym dziecku, gdyby młody miał może więcej lat, to może bym jeszcze naciskał jakoś. Ale jak się ma działalność jednoosobową, to ciężko jest pozamykać coś na cały miesiąc, żeby sobie gdzieś polecieć, nie? No. Wtedy byłem, że tak powiem, jeszcze wolnym duchem i mogłem sobie nawet tam polecieć na pół roku, tak naprawdę, bo pewien rozdział w życiu zamknęłem i nawet był taki pomysł z Gośką, myśleliśmy o tym, czy sobie tam nie zostaniemy. Dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję.